Drodzy Państwo, przed nami człowiek, który na swoich barkach dźwiga ciężary nie tylko te związane z bezpieczeństwem. Szymon Skalski, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Tak jak zostało powiedziane, ja się nazywam Szymon Skalski i to moje wystąpienie dzisiaj będzie z kilku powodów trudne. Po pierwsze będzie trudne dlatego, że jest po obiedzie, więc to zawsze jest trudniej. Po drugie będzie trudne dlatego, że w stosunku do tych wszystkich innych wystąpień, które tutaj mamy, moje będzie prawnicze. Ponieważ ja jestem prawnikiem z wykształcenia zawodu i powiedzmy z pasji, ale to, co postarałem się zrobić, to wziąć te rzeczy prawne, które rzadko się pojawiają pewnie też w Państwa praktyce, takiej codziennej, na co dzień w pracy, w tym czym się zajmujemy, czyli jakieś kwestie cywilnoprawne, jakieś kwestie związane tam z tym, co jest dzisiaj najbardziej popularne w tej branży, czyli UKSC, CER, tego typu rzeczy. I wziąć takie przepisy, o których może Państwo nie słyszeli, a które moim zdaniem powinny się bezpośrednio gdzieś tam aplikować do tego, co Państwo robią. No i dać troszeczkę gdzieś tam jakiś taki powód do przemyśleń na temat tego, jak ważna jest ta działalność w zakresie, szczególnie to jest przykładowo infrastruktury wodnej, ale tak naprawdę szerzej infrastruktury krytycznej, bo poza szczegółowymi uregulowaniami to gdzieś to się będzie wszystko aplikowało też szerzej, jako jakiś taki food for thought szerzej dla branży, szczególnie pod kątem jakby obecnej sytuacji geopolitycznej. Troszeczkę gdzieś tam, żeby dać backgroundu nad tym, czym ja się zajmuję. Ja się zajmuję bazowo prawem cywilnym, ubezpieczeniami, tego typu rzeczami, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, o cyberataki, ale też dzięki Magdzie, która jest na widowni tak naprawdę parę lat temu. Już od kilku lat się zajmuję kwestiami właśnie prawa międzynarodowego, odpowiedzialności za cyberataki na tym poziomie właśnie międzynarodowym, uczestniczę też w Lockshieldach. W tym roku wymyślałem te rzeczy na Lockshieldy, więc nie grałem, ale gdzieś tam od kilku lat właśnie w tych Lockshieldach biorę udział. A też właśnie od jakiegoś czasu prowadzę na Indiana University w Stanach taką grupę roboczą, która zajmuje się właśnie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, szeroko rozumianej dostępu do zasobów. Więc to gdzieś tam z jakiegoś takiego krótkiego backgroundu tego czym się zajmuję i przejdźmy teraz do prezentacji. O Boże, jakie to jest jasne. To, co bym chciał, żebyśmy mieli z tyłu głowy przez całą tą prezentację, to jest taki, powiedzmy, wymyślony scenariusz, który gdzieś tam jest bardzo mocno zakorzeniony w tym, co się rzeczywiście w Polsce wydarzyło. Od razu ostrzegam, prezentacja jest po angielsku, dlatego że myślałem, że wystąpienie będzie po angielsku, ale będę wszystko mówił po polsku. Najwyżej będę używał jakichś okropnych, obrzydliwych anglicyzmów i kalek z angielskiego. Ale postaram się też tego uniknąć. Generalnie założenie tej prezentacji jest takie, że mamy ten ogólny scenariusz tego, że mamy na razie jakieś zdarzenie w naszym wodociągu. Widzimy jakieś przesunięcie, jeżeli chodzi o sterowniki, te, które dozują nam chlor do wody. Na razie wszystko działa. Mamy osobę, która jest na sali, która tym zarządza. I na razie wszystko jest ok. Widzimy tylko i wyłącznie to, że ta strzałeczka delikatnie nam się zaczyna przesuwać i teraz od tego momentu, tak naprawdę jak pokaże ta prezentacja, zaczyna się bardzo krótkie odliczanie i w zależności od tego, co zrobimy w tym bardzo krótkim okresie, to powiedzmy może być godzina, dwie, kilka godzin, od tego, co zrobimy, będzie zależało to, co państwo polskie z tym zdarzeniem potem będzie mogło albo nie będzie mogło zrobić. Krótki jeszcze kontekst taki geopolityczny, geograficzny całego tego zagadnienia. To już gdzieś się dzisiaj pojawiło. Jakby gdzie te nasze wodociągi, które były atakowane, gdzie pojawiały się jakieś case'y cyber się znajdują. Mi się w ogóle wydaje, że ja mogę mówić bez tego mikrofonu. Nie. Dobra. Okej, dobra. A słychać mnie? Mówię do mikrofonu, czy mówię okropnie? Dobra. To tak, jeżeli chodzi, no jestem przyzwyczajony do mówienia na uczelni bez mikrofonu, więc to jest jakieś tam zawsze takie dodatkowe utrudnienie. Jeżeli chodzi o ten aspekt jakiś geograficzny, no to jest, bo tu właściwie nie potrzeba jakiegoś większego komentarza do tego slajdu, bo gdzieś poza jedną kropką, tak bardziej po zachodniej stronie, no to wszystko jest na tej linii frontu, gdzie mamy ten przesmyk suwalski ładny i tak dalej, więc to wszystko jest, no to właściwie nie trzeba komentarza, tak, dla osób, które gdzieś tam siedzą w tych tematach, to jest raczej oczywiste.
ale będzie dość ciekawa analiza tego, dlaczego to jest tak robione i dlaczego te ataki są przeprowadzone w taki sposób, w jaki są przeprowadzane i dlaczego ten nasz atak wygląda tak, a nie inaczej. Co to właściwie było? I ten nasz atak, i te ataki, które się wydarzyły w ostatnich kilku latach. Patrząc tylko i wyłącznie na to, co technicznie się wydarza, na to, co technicznie widzimy, czy na poziomie infrastruktury, czy potem już na poziomie tych wszystkich raportów, tego, co rzeczywiście zostało zgłoszone, to mamy bardzo krótkie dostępy, nie ma jakiegoś bardzo dużego naciskania na to, żeby rzeczywiście się gdzieś dostać, to jest najczęściej po prostu podglądanie tego, co się dzieje w systemach. Nie ma drastycznego przestawiania jakichś wskaźników, jest to generalnie tylko pokazywanie, że możemy coś przestawić albo możemy czegoś nie przestawiać. No i mamy oczywiście zbieranie jakichś screenshotów z tego, i dokumentowania tego, co było robione w trakcie tych ataków, które potem jest publikowane na Telegramie, no i potem trafia gdzieś tam dalej do mediów. Nie ma żadnych żądań okupu, nie ma wyciągania żadnych danych, nie ma żadnych jakichś żądań politycznych wysuwanych. A to, co mamy, no to mamy rozpoznawanie terenu. Mamy mapowanie tego, jak przebiegają te działania w zakresie odpowiadania na to zdarzenie, jak po stronie operatora, jak po stronie państwa polskiego jest to zdarzenie rejestrowane i potem jaka jest reakcja, czy taka operacyjna, czy później polityczna wykonywana. Jest oczywiście pokazywanie tego, że można, no i sprawdzanie, utrwalanie sobie tego wzorca zachowania na sytuację najprawdopodobniej, w której byłoby to wykorzystywane już ofensywnie. I teraz tak, gdzieś tam jakaś taka najważniejsze zagadnienie, ja postaram się za dużo nie rzucać przypisami, które gdzieś tutaj są stosowane, tak żeby mniej więcej pokazać te najważniejsze elementy tych przepisów, które tutaj mają znaczenie, bo będziemy mówić o prawie międzynarodowym, przede wszystkim o prawie międzynarodowym humanitarnym, czyli tym prawie, które się stosuje w sytuacji już rozpoczętego konfliktu zbrojnego, albo takiego prawa międzynarodowego, które dotyczy tego, czy mamy do czynienia z atakiem, czy mamy do czynienia z jakąś agresją. Gdzieś dotyczy szeroko rozumianego konfliktu, czyli jest to takie troszeczkę myślenie na przyszłość. Tam będzie taki jeden slajd, który to ładnie pokazuje, co się aplikuje dzisiaj, co się będzie potencjalnie aplikowało z tych przepisów w przypadku konfliktu zbrojnego, ale to tak, żeby mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że tutaj to rozróżnienie jest dość istotne. I to jest ta najważniejsza norma, którą mamy, że jest zakazane atakowanie, niszczenie, usuwanie lub sprawianie, że coś jest bezużyteczne, że coś nie może działać w zakresie dostępu do wody pitnej i tej instalacji, która zapewnia właśnie dostęp do wody pitnej, takiej, która jest niezbędna do przetrwania cywili, tej naszej cywilnej populacji. To jest ta kluczowa norma, która obowiązuje właśnie w ramach konfliktów zbrojnych. I teraz kluczowe gdzieś tam omówienie tego, jak ja to widzę, jak ja do tego podchodzę, bo tutaj niestety nie za wiele, a właściwie nic, poza takimi 2 publikacjami, które na początku roku wyszły, mojego współautorstwa akurat, tam z Instytutu Armii Lądowej w Stanach, tam przy West Poincie, właśnie o tych atakach w Polsce. Nie za dużo tu jest właściwie powiedziane, jak do tego podchodzić, bo to są dość nowe sytuacje, które się zaczęły zdarzać w ciągu ostatnich kilku lat, czy na Ukrainie, czy w Polsce, czy w Norwegii. Tak jak było to też już dzisiaj na innych prelekcjach omawiane. I troszeczkę jest taka sytuacja, że każdy się boi wypowiedzieć jakoś kategorycznie, jeżeli chodzi o to prawo międzynarodowe, no bo jak już jakieś państwo coś powie, no to tak będzie uznawane, że taka jest ich pozycja tego państwa i gdzieś tam dalej to się będzie kształtowało. Tych poziomów mamy powiedzmy 5, na których się trzeba zastanawiać i też, żeby nie wchodzić w jakieś takie szczegółowe bardzo meandry prawne, to przede wszystkim mamy to, co już sobie powiedzieliśmy, czyli ochrona obiektów cywilnych w ogóle. Drugi aspekt nad tym to jest dodatkowa ochrona, która jest roztoczona nad tą infrastrukturą, która dotyczy wody pitnej. Czyli przede wszystkim nie możemy celować w ramach ataków, też ataków cybernetycznych, bo to gdzieś bierzemy zbiorczo, czy kinetycznych, czy cybernetycznych. Nie możemy atakować infrastruktury cywilnej, ale tym bardziej nie możemy atakować tej infrastruktury cywilnej, która dotyczy wody pitnej. Dodatkowo, i tu jest jeszcze bardziej, jakby to jest gradacja, jak skomplikowane są wymogi prawne, które musi teoretycznie atak spełnić. Oczywiście to też jest, tutaj trzeba też wziąć oczywiście pod uwagę, kto nas atakuje,
no bo to widać bardzo mocno po konflikcie w Ukrainie, że no, Federacja Rosyjska nie za bardzo się przejmuje prawem międzynarodowym. Już pomijając to, że niektórych tych regulacji ona w ogóle nie jest stroną, a za bardzo się nie przejmuje tym, że coś jest z tym prawem zwyczajowym międzynarodowym. Więc to oczywiście trzeba brać pod uwagę. To jest gdzieś tam stan idealny, ale co to też daje, bo to oczywiście sobie można powiedzieć, że no, kogo to powinno interesować, skoro to jest tylko jakiś tam stan wymyślony na poziomie traktatów, to też jest język, który mówi społeczność międzynarodowa o tym, co się dzieje. To jest jakby kluczowe w tym. Bo to, czy te normy będą egzekwowane, czy nie, to jest gdzieś tam dodatkowy obszar i dodatkowa dyskusja, ale przede wszystkim to jest pokazanie tego, jaki język jest używany do tego, co państwo robicie na co dzień przez ludzi, którzy też to muszą opisywać później, którzy nie są w ogóle wdrożeni w to, czym się państwo zajmują. Kolejny jeszcze dodatkowy poziom tego wszystkiego to są tamy, czyli no to było, te przepisy były głównie pisane po wojnie w Wietnamie i też troszeczkę tam po tych wojnach europejskich, ale przede wszystkim one były w 77 chyba roku i one były robione właśnie w konsekwencji tam tych wojny w Wietnamie i ataków na tamy. Generalnie zasada jest taka, że tam nie wolno atakować, chyba że rzeczywiście zostały przekształcone w coś, w obiekty wojskowe całkowicie. Takie przypadki były na Bliskim Wschodzie kiedyś wykonywane, że dowództwo ISIS się po prostu ukrywało na tamie. Więc to też w dość ciekawy sposób pokazuje, jak te przepisy są wykorzystywane w praktyce. W sensie, no to się wydaje, że to są takie ogólne międzynarodowe regulacje, ale ci źli aktorzy też próbują je wykorzystywać, bo to jest właśnie ten język, który opisuje to, co kraje mogą zrobić albo czego teoretycznie nie mogą zrobić. Dodatkowy jeszcze obszar to są też kody, to co się dzieje później, bo no niestety i to też się aplikuje do całej infrastruktury krytycznej już. Bardzo często te ataki na infrastrukturę krytyczną i to też znowu widać po Ukrainie, albo można sobie wyobrazić w wypadku ataku na infrastrukturę powiązaną z energią nuklearną, one trwają dużo dłużej niż te efekty standardowych cyberataków czy ataków kinetycznych. I tu mamy dodatkowe normy, że jeżeli mówimy o takiej katastrofie i o takim zdarzeniu naturalnym, które będzie miało skutki w dekadach, tak się to najczęściej rozumie i będzie miało bardzo szeroki zakres, no to jest też dodatkowo zabronione. No i oczywiście dodatkowy poziom. Tu jest oczywiście bardzo duża dyskusja, w którą my nie będziemy wchodzić, dlatego że nie ma to znaczenia takiego dla nas jakby doktrynalnie. Generalnie zakładamy, że te prawa człowieka i ochrona praw człowieka i prawa człowieka do dobrego życia, w tym właśnie do wody, też mają zastosowanie właśnie w przypadku jakiegoś ewentualnego konfliktu. Będę trochę przyspieszał, to jest taki slajd, generalnie to powiedziałem. To, co jest najważniejsze i to gdzie my będziemy najbardziej zaangażowani w ocenę tego, to jest to, czy to był atak, czy to nie był atak. Biorąc ten nasz scenariusz, na razie bardziej się trzymamy opcji A, czyli mamy jakieś tam wtargnięcie, jakąś penetrację tych naszych systemów, dostęp do jakichś interfejsów, do jakichś danych, ale jeszcze nie mamy żadnych skutków, czy cyfrowych, czy kinetycznych. I to jest taka opcja najbardziej skrajna, że to na pewno nie jest atak. I opcja najbardziej skrajna w tym przypadku, gdzie to na pewno praktycznie będzie atak, niezależnie od tego, którą interpretację tego, co to jest atak, sobie przyjmiemy, to mamy w sytuacji, w której te wartości chloru, czy tam podchloru, podsodu chloru, chyba tak to się dokładnie nazywało, zostaną przekroczone te wartości, gdzie to się staje. No i właśnie, i teraz czym? Staje się groźne, a w języku prawa międzynarodowego, jak sobie zaraz zobaczymy, no to jest pytanie, czy to się na przykład nie staje trucizną. Tu jest ten slajd, o którym mówiłem, że sprawdzamy sobie, jakie przepisy się aplikują w czasie pokoju, jakie przepisy się aplikują w czasie konfliktu zbrojnego. Tutaj oczywiście prawo karne, czy międzynarodowe prawo karne to jest dość jasne. Jeżeli chodzi o suwerenność, no to tutaj mamy te ataki i całą tą doktrynę, która obecnie jest dyskutowana bardzo mocno politycznie, bo wszystkie kraje na świecie praktycznie wypowiadają się teraz co do tego, czy one uznają uniemożliwienie dalszego działania w sposób jakby na takiej samym poziomie funkcjonalności, czy one to uznają za atak, czy nie. I każdy kraj powoli na świecie gdzieś tam się wypowiada, przynajmniej większość takich ważniejszych krajów się wypowiada, czy uznają, że ten loss of functionality, czy to będzie atak, czy to nie jest atak. I to jest, czy będzie jakimś naruszeniem też suwerenności, więc to gdzieś tam jest cały dyskurs.
Jeżeli chodzi o due diligence, to Polski jako takiej za bardzo w tym momencie nie interesuje, no bo w naszym przypadku nie będzie sytuacji, w której jakieś grupy z naszego terytorium atakują jakiś inny kraj w taki sposób, więc to gdzieś tam raczej jest na boku. Oczywiście prawa człowieka, prawo rozpoczynania tych konfliktów zbrojnych i tak dalej. No i do tego wszystkiego, to wszystko dalej obowiązuje. W przypadku konfliktu zbrojnego dodajemy IHL. To jest taki slajd gdzieś tam informacyjny, żeby zobaczyć, jak to działa ogólnie. No i to jest ta część taka teoretyczna. A teraz moja teza, gdzieś tam autorska, jest troszeczkę w kontrze do tego, co obecnie się mówi w dyskursie wokół tego prawa międzynarodowego, bo generalnie założenie jest takie, że te wszystkie rzeczy po prostu działają. I one są wdrożone, nazywamy te rzeczy w taki sposób i to wszystko działa, a moja teza jest taka, szczególnie właśnie z doświadczeń z tej infrastruktury krytycznej, że jest właściwie w ogóle odwrotnie. Że tak naprawdę ta ochrona, którą gdzieś tam daje to prawo międzynarodowe, właśnie nie jest automatyczna, tylko my musimy ją zdobyć, że tak powiem. Musimy ją udowodnić, musimy ją udokumentować i musimy móc ją obronić później. I tutaj wchodzi taka 5-stopniowa struktura, którą gdzieś tam sobie wymyśliłem. Jak do tego podejść, jeżeli chodzi o cyberataki właśnie na przykładzie tych wodociągów? Jak do tego podejść, żeby ułatwić potem aktorom na poziomie politycznym, jakimś podmiotom czy interesariuszom, jak im ułatwić dalsze działanie tak, żeby tą odpowiedzialność na poziomie międzynarodowym próbować wyciągnąć w sposób bardziej efektywny. Pierwszy taki krok to jest to, że my musimy w ogóle rozpoznać, co się dzieje. Te ataki, które spotykamy na infrastrukturę krytyczną, właśnie szczególnie na wodociągi, bardzo często nie są bardzo spektakularne. Właśnie one często się opierają tylko i wyłącznie na tym, że ktoś sobie wejdzie, popatrzy, zobaczy, co tam jest w środku, popatrzy sobie na te dane, zapisze sobie to gdzieś, może porobi screeny, może wrzuci na jakiegoś telegrama, właściwie tyle. Nic się jakby najczęściej w tych atakach nie dzieje. No właśnie dlatego, to też jest dobre pytanie, właśnie dlaczego te zagrożenia nie są wykonywane, nie ma jakichś dalszych kroków podejmowanych przez te grupy, które atakowały wodociągi, no bo tu jest bardzo łatwo przekroczyć ten threshold konfliktu zbrojnego, no i dalej odpowiedzi zbrojnej w ramach artykułu na przykład 5 NATO i tak dalej, więc tutaj jest takie balansowanie troszeczkę właśnie na tej granicy. Jeżeli mówimy o tym, że nie chcemy wywołać jakiejś większej reakcji przez te ataki, to my właśnie o tym mówimy, że my nie chcemy zaktualizować tych mechanizmów z prawa międzynarodowego. I to jest ten język, który opisuje te zdarzenia, które my widzimy gdzieś tam na poziomie technicznym. No i widzimy bardzo duże też rozróżnienie w tym, po co to się robi, tak? No bo ataki na jakieś małe wodociągi we wschodniej Polsce no raczej nie są robione po to, żeby się dorobić, czy zdobyć jakieś fundusze na dalszą działalność, tylko one są robione czysto ze względów jakichś geopolitycznych, strategicznych, blisko wojskowych, no to gdzieś to określenie tego jest też gdzieś tam jakimś wyzwaniem, no ale nie są robione najczęściej dla pieniędzy, więc umiejętność dobrego określenia tego i opisania tego, co się stało, jest takim podstawowym, w ogóle kluczowym zdarzeniem, no bo jeżeli my to źle opiszemy, to w ogóle nie uruchomimy tego toku, który będę później opisywał, tego jak to jest przenoszone potem na poziom polityczny, na poziom międzynarodowy. Taka część techniczna, czyli to, że najczęściej też ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z ludźmi ze Stanów, bo tam był atak w Nevadzie, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie na infrastrukturę wodną. No i oni tam opisywali to, jak przełączali się na manual, w cudzysłowie, jak przechodzili na sterowanie manualne właśnie w sytuacji cyberataku. I też pojawiło się pytanie, że oni, zgodnie z tymi procedurami, które oni mieli wdrożone, no to oni w sytuacji, w której zaczęli tracić tą kontrolę, po prostu od razu się przełączyli na sterowanie manualne, no bo muszą tak zrobić, no bo rzeczywiście, jeżeli coś tam się wydarzy, no to można dziesiątki, setki tysięcy ludzi potruć w bardzo krótkim czasie. A problem tu jest taki, że my potrzebujemy bardzo tych danych z tego, zanim się przełączymy na ten manual, a niestety często jest tak, że te dane czy ze sterowników, czy z tych interfejsów, czy logi, czy systemy, które nam zbierają ten ruch sieciowy, możemy utracić w sytuacji, w której przełączymy się na ten manual. A to są dokładnie te dane, których potem państwo potrzebuje, żeby w ogóle jakikolwiek proces atrybucji zacząć. I to widzimy niestety w tych atakach, które były w Polsce, że no nic się takiego nie wydarzyło, ale my tak naprawdę nie do końca wiemy, kto to zrobił. Bardzo ciężko jest, oczywiście wiadomo mniej więcej kierunkowo,
jeżeli chodzi o kierunki świata, kto to zrobił. W niektórych artykułach, w niektórych doniesieniach się pojawiają nazwy konkretnych grup, potem się z tego te podmioty wycofują. No ciężka jest bardzo ta atrybucja, która już w ogóle na poziomie, ona jakby z samej natury tego procesu atrybucji, czyli przypisania do konkretnego podmiotu, ona już jest trudna, ale ona jest jeszcze dalej trudna, bo potem ten podmiot musimy powiązać z jakimś państwem. A w sytuacji, w której my nie jesteśmy w stanie zebrać danych z danego incydentu, z danego wydarzenia, no to jakby nie dojdziemy w ogóle do tego największego problemu, czyli do problemu tego, żeby przypisać jakąś grupę, jakieś APT czy jakąś inną grupę do konkretnego państwa. Więc to jest też kluczowy element tego, żeby te dane w sytuacji i procedury w ramach podmiotu mieć rozpisane pod tym kątem, że ktoś tych danych później będzie używał, czy na poziomie postępowań jakichś karnych, czy właśnie tego, o czym dzisiaj mówię, czyli tych postępowań, czy jakieś tam procedowania państwa tego ataku na poziomie międzynarodowym. Z tym się oczywiście wiąże dokumentowanie tego, ale też dokumentowanie naszego statusu, bo tak jak możemy sobie przypomnieć na początku prezentacji, tam był taki element, który mówił o tym, że chronione są obiekty cywilne. No i teraz w sytuacji, w której szczególnie te nasze wodociągi, już trzymając się tych wodociągów, są zlokalizowane tam, gdzie są zlokalizowane, a my będziemy chcieli mieć, mówiąc tak bardzo prosto, będziemy chcieli mieć te siły zbrojne tam, gdzie te wodociągi również są, no to pojawia się pytanie, kiedy te wodociągi są cywilne, kiedy przestają być cywilne. Bo to też może być dla nas bardzo, bardzo istotne i może się to niestety pojawić w dyskusjach z decydentami politycznymi, że nagle nasz mały wodociąg gdzieś na wschodzie Polski się stanie obiektem wojskowym, podwójnego wykorzystania, no albo w ogóle wojskowym, jeżeli podpięta zostanie do niego jakaś jednostka wojskowa całkowicie. No i tą ochronę tego cywilnego obiektu stracimy. Oczywiście nie stracimy tej ochrony obiektu dostarczającego wodę pitną. To jest właśnie też troszeczkę bardzo dobre pokazanie tej różnicy między tym poziomem tego, czy jesteśmy obiektem cywilnym, czy nie, a czy jesteśmy obiektem dostarczającym wodę pitną, bo możemy stracić ten element cywilny, ale tego elementu dostarczania wody pitnej stracić nie stracimy. Dodatkowa rzecz to jest to, że bardzo często w tych procedurach na poziomie międzynarodowym bardzo ważne ma znaczenie to, jak ważni my jesteśmy dla tej populacji cywilnej, czy jest możliwość jakiegoś takiego w cudzysłowie backupu, czy można tą wodę czerpać z innych źródeł, więc to również powinno być jakby udokumentowane. To troszeczkę po prostu chodzi o to, żebyśmy my wiedzieli, jak ważni my sami jesteśmy właśnie pod kątem obronności. To już sobie powiedzieliśmy. Dodatkowa rzecz to jest taka procedura tam z dodatkowego protokołu 1 do konwencji genewskiej, którego Polska też no, jest stroną, oznaczania infrastruktury. Czyli tego, że jest taki symbol tam 3 takich żółtych kółek, że możemy oznaczać tą naszą infrastrukturę, a z tego też praktycznie nikt nie korzysta. I dodatkowa rzecz to jest to, że nawet jeżeli nie mamy jakiegoś całego działu prawnego, który jest na nasze usługi i może nam takie rzeczy ogarniać, to i tak powinniśmy tą dokumentację, którą zbieramy, próbować dostosowywać do tego, żeby osoby, które są nietechniczne, to zrozumiały, bo to też będą osoby, które są kompletnie często nietechniczne, więc ta dokumentacja powinna też zawierać takie dokumenty, które będą zrozumiałe i jasne dla osób właśnie nietechnicznych. Następna rzecz, raportowanie, to jest bardzo luźne pokazanie tego, bo to raportowanie w Polsce się zrobiło bardzo szybko, bardzo, bardzo skomplikowane. No bo tych CSIRT-ów się kilka jest w tej nowej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Nowy powstaje na przykład ten CSIRT Infra dla infrastruktury, więc tutaj się nie chcę zagłębiać, bo założenie było takie, żeby się skupić na tym prawie międzynarodowym, a nie robić prelekcji o UKSC, bo tego jest teraz dużo bardzo. Ale generalnie zasada jest taka, że no szukamy tego właściwego organu krajowego. To najczęściej będzie jakiś CSIRT, czy dla infrastruktury poprzednio objętej tym KSC, GOV, czy dla reszty tych podmiotów NASK, czy ten CSIRT Infra, to już gdzieś tam jest dodatkowa kwestia. Kluczowe jest to, że to będzie jakiś podmiot krajowy. I ostatnia rzecz to jest właśnie to, że my jesteśmy na tym pierwszym froncie, jeżeli chodzi, tak jak idąc za tym, jak no już były chyba generał naszych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni mówił, że jesteśmy w tym stanie stałej cyberwojny, no to te wodociągi stały się elementem tego cyfrowego pola walki.
i stoją po pierwsze geograficznie na froncie, a po drugie w tej przestrzeni cyfrowej również stoją na froncie. Więc jest bardzo duże i coraz większa, poza tymi wszystkimi wymogami, jak sobie weźmiemy artykuł tam 8 UKSC, sobie powdrażamy te wszystkie SBI i tak dalej, to jest wszystko fajnie, ale tak naprawdę my powinniśmy się, moim zdaniem, szykować na scenariusze dużo bardziej niebezpieczne niż takie zwykłe ataki, które teraz się stały codziennością już w Europie, czyli jakiegoś rodzaju ransomware i tak dalej, tylko na ataki, które już są prowadzone przez grupy profesjonalne, powiązane z podmiotami jakimiś wojskowymi, z GRU i tak dalej, które są targetowane konkretnie w nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy mali, czy średni, bo to nie ma znaczenia, szczególnie przy infrastrukturze krytycznej, szczególnie przy wodociągach, szczególnie przy energetyce. Nasz jakiś tam rozmiar nie ma znaczenia, a znaczenie ma to, że jesteśmy infrastrukturą krytyczną i będziemy atakowani przez profesjonalne grupy wojskowe, a nie jakieś takie zbieraniny różnej proweniencji. Dobra. Teraz jeszcze taki slajd krótki pokazujący to, jak terminologicznie to nam się szybko zmienia. Czyli to, jak to wygląda z naszej perspektywy w ramach interfejsu. Na przykład mamy jakieś wskaźniki dotyczące składu tej wody, nam się przesuwają, to z perspektywy prawa międzynarodowego będziemy się zastanawiali, czy jest to trucizna, czy jest to trucie tej społeczności cywilnej. Jeżeli mamy odcięcie wody, mamy jakąś konieczność przemieszczania ludzi w ramach państwa, to będziemy się zastanawiali, czy jest to głód jako metoda prowadzenia wojny, który również jest zakazany. Jeżeli mamy udostępnianie screenów z naszych systemów na Telegramie, to będziemy się zastanawiali, czy to nie będzie szerzenie terroru w ramach społeczności danego kraju. Jeżeli mamy takie ataki, które rozwijają się kaskadowo, to będziemy się zastanawiali nad tym, czy nie mamy do czynienia z atakiem niedyskryminującym, bo akurat tutaj, jak w niewielu obszarach życia, dyskryminacja akurat w prawie międzynarodowym humanitarnym jest pozytywnym określeniem, bo my właśnie musimy dyskryminować. W sensie musimy dyskryminować cele cywilne na rzecz celów wojskowych. Powinniśmy wybierać te cele wojskowe. Indiscriminate attack oznacza to, że nasz atak nie jest w stanie rozróżnić pomiędzy celami cywilnymi a wojskowymi. Tutaj można dużo przykładów. Te normy powstawały też po II wojnie światowej, akurat te. I one są inspirowane bombardowaniami, które bombardowały, po prostu równały z ziemią całe miasta, porty i tak dalej, i tak dalej. I one powstały właśnie po to, żeby wymusić teoretycznie rozróżnianie na tą infrastrukturę cywilną i infrastrukturę wojskową albo tego podwójnego wykorzystania. I ostatnio oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z tamami, to będziemy się zastanawiać nad wypuszczeniem, uwolnieniem tych niebezpiecznych sił. Ostatnia rzecz, to gdzieś też jest taki wymiar, który trzeba mieć z tyłu głowy, to jest to, że jedno to jest to, co państwo robi wobec innych państw, a drugie to jest gdzieś tam indywidualna odpowiedzialność, bo w sytuacji szczególnie tych wodociągów, to mamy moim zdaniem praktycznie, może nie automatycznie, ale w bardzo wielu przypadkach, jeżeli ten atak rzeczywiście by doszedł do skutku i został wykonany, a nie tylko zasygnalizowany jakaś tam forma cyberterroryzmu czy rekonesansu, to praktycznie automatycznie będziemy wpadali w reżim zbrodni wojennych, po prostu ze względu na to, jak ta infrastruktura działa i też na to, jakim my jesteśmy krajem, jakie Polska ma zasoby, jeżeli chodzi o dostęp do wody pitnej poza tą siecią wodociągową, poza jakimiś wodami gruntowymi. I tu wpadamy oczywiście w reżim zbrodni wojennych ze statutów rzymskich. I tutaj analogicznie będziemy, to jest aplikowalne do całej tej prezentacji, czyli mamy tego naszego operatora, mamy jakiś tam krajowy organ, w zależności od tego, gdzie się znajdujemy w tych krajowych klasyfikacjach. Przechodzi to na poziom państwa, i potem oczywiście do Hagi i do Trybunału, jak to się mówi. Więc też dodatkowo ten nasz wodociąg może być kluczowym, tak naprawdę podstawowym elementem ścigania ludzi właśnie za popełnianie zbrodni wojennych. Tu jest gdzieś tam jakaś taka krótka checklista. Oczywiście ona jest bardzo, bardzo daleko od bycia wyczerpującą. To są po prostu jakieś przykłady tego, co ja bym widział na kolejnych krokach. Już mam bardzo mało, 36 sekund, więc nie będziemy przez nią przechodzić. Ale gdzieś tam jest to pokazanie tego, bo też ta prezentacja się nazywa briefem, właśnie dlatego, że można to ułożyć w jakąś taką formę briefu, checklisty,
czegoś, co może być operacyjnie wykorzystywane do sprawdzenia tego, czy na wypadek właśnie konfliktu zbrojnego nasz wodociąg jest gotowy, czy nie. I koniec. Na koniec prezentacji takie bardzo smutne, straszne i straszące zawołanie, że w sytuacji jakiegokolwiek zbrojnego ataku na Polskę to, co my zrobimy, będzie tak naprawdę odpowiadało za to, co zrobi państwo polskie w sytuacji takiego ataku. Jeżeli tym wektorem rzeczywiście, jeżeli będzie to skierowane właśnie w wodociągi, a no widać po tych ostatnich paru latach, że jest to jeden z potencjalnych kierunków, szczególnie, że no, wojny w dzisiejszych czasach wszystkie się zaczynają od takich bardzo szeroko zakrojonych kampanii cybernetycznych właśnie w zakresie infrastruktury krytycznej, że te wodociągi mogą być jednym z pierwszych celów i to, co te wodociągi będą robiły, będzie decydowało o tym, co państwo polskie będzie mogło zrobić i jak to będzie przedstawiało na arenie międzynarodowej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzięki za przybliżenie zagadnień i wyzwań związanych z tą naszą infrastrukturą krytyczną. Mamy drobny upominek. Nie uciekam? Dla ciebie. Nie uciekam. O Boże, dziękuję bardzo. Dziękujemy i Państwu też na razie dziękujemy. Zapraszamy na przerwę Boże. kawową i widzimy się o 16:00.